Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mrs. Juster i zapraszam Was na drugi odcinek serii gry Banishers Ghosts of New Eden. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z gubernatorem New Eden oraz z wdową po Charlesie. Dowiedzieliśmy się tutaj, że Charles nawiedza swoją ukochaną, dlatego że nie była ona w stanie, nie miała siły, aby pożegnać się z Charlesem i przyjść na jego pogrzeb. My musimy w kolejnych etapach zbadać cmentarz, więc opuszczamy dom Esther. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Okej. Możemy otworzyć teraz mapę. Tutaj jest cmentarz, w którym musimy zbadać, czy miejsce, w którym zginął Charles, nie wiem, jest na tyle istotne, że pomoże nam to w dalszym śledztwie. Ciekawe, czy możemy takie zaznaczyć. Usuń podświetlenie. Okej, możemy sobie tak podświetlać. Widzę, że ewolucja jeszcze nie jest odblokowana, czyli nasze pewnie, zakładam, punkty umiejętności. Tam Raith sobie spaceruje. Musimy iść na cmentarz. No naprawdę smutno mi się tej Esther zrobiło. Ona tutaj bardzo przeżywa tą śmierć tego męża. Zresztą, która żona nie przeżywa śmierci męża. Ale ona tutaj nie była w stanie pożegnać się z tym mężem i... You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Tak przerwałam, ale właśnie nie spodziewałam się, że możemy tutaj tak dużo porozmawiać z tymi przechodniami. Możemy pogadać w sprawie klątwy, koszmarów. Możemy zapytać, co tutaj robi i czy zna Charlesa. No to lećmy po kolei. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. Ktoś musiał wpuścić zło do naszego miasta. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. No to nie za bardzo pomożemy, jak nam tego nie powiesz. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors.
Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Okej, czyli ona już tutaj, ta klątwa się rozpościera na sąsiednie wioski. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Okej. Udało nam się porozmawiać tutaj z tą jedną wieśniaczką. No i szczurki biegają. A ten cmentarz jest tam. Może tutaj jeszcze porozmawiamy z tym panem. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course, I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Nasz niezadowolony wieśniaczek, tak? Pokaż mi swoje towary. O! Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Znam taką osobę, która też zawsze tak odpowiada. Solidny kawałek skóry, co mamy? Kawałek zwierzęcego futra, czyli zakładam, że będziemy mogli tutaj albo wyszukać, albo faktycznie polować sobie na zwierzątka. Liana, nić i wełna, czyli mam bardzo takie podstawowe rzeczy, bardziej tkaniny, zasoby. Jest dokładnie to samo. Możemy też sprzedać. Ja na razie nie sprzedaję, bo nie wiem, co będzie mi potrzebne w danej, dalszej części gry. No i zapytajmy go o tą klątwę. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms, trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour?
If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Oczywiście, będziemy na siebie uważać. Okej, zobaczmy sobie tutaj na ten dok. No, coś tutaj mamy, widzę. O, skóra. Widzę, że skórę możemy znaleźć w wielu miejscach, więc o ten surowiec bym się nie martwiła. Tutaj widzę, że mamy skrzynię w ogóle całą. Dolar hiszpański, skóra i trybula leśna. Podoba mi się ta grafika, naprawdę. Nawet z tych tutaj znajdziek, interfejsów, map. Cmentarz, to dokładnie tutaj chcieliśmy się znaleźć. Tak, ta gra nie jest do końca taka płynna, jak mi się wydawało, że powinna być. Wisp, so close to town. Czyli ten taki stwór, tak, który nas zaatakował. Cmentarz jest zamknięty z rozkazu gubernatora, no oczywiście. Wszystko pozamykajmy, nie szukajmy nic. Nie wiem, czy to jest... Where are you leading me? No właśnie, tak myślałam. More of you? Nie wiem, czy one mogą atakować od tyłu. Ale w ogóle ten jest jakiś silniejszy. Niby tu ma jeden, a ciężko mi było go zabić. I od tyłu mogą atakować skubańce. Że mają jakieś... Oj. Znów to samo z tą mapą. No już mi się kończą te wywary. Nie wiem, czy ja to mogę gdzieś kupić. Wow. No one is safe here. To było fajne. Widzieliśmy to wcześniej. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Tutaj możemy wziąć jakąś roślinkę. Gdzie to światełko tutaj, co nas intrygowało? Gdzieś chyba poleciało. No, ja już... A mam jakiś tam wywar. Nie wiem, skąd w sumie się wziął. A jeszcze ja bym zerknęła, czy nie ma przypadkiem takiego proszku po tych duchach do wzięcia, nie? Czy to właśnie możemy jakoś wykorzystać? No i dobra, góra czy dół? Coś się świeci. O, możemy zbierać te grzybki z drzew. Kubiak, dokładnie. Idźmy sobie tutaj. Okej.
Intuicja. Jako pogromca możesz wyczuwać miejsca lub przedmioty, które zostały naznaczone przez duchy. Gdy znajdziesz się blisko takich obiektów, zostaną aktywowane twoje pierścienie pogromcy i rozświetlają się pomarańczową aurą. Przeszukaj okolice, aby je znaleźć. To tak jak przed chwilą właśnie był taki błysk na mojej prawej dłoni. Tutaj chciałabym to wam pokazać. O, tam mi dłoń właśnie tak jakby się I've jarzy. seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Tutaj gdzieś będzie Charles. Mamy tego kubiaka. No i tutaj widzę, że musimy znaleźć miejsce, gdzie zmarł Charles oraz widmowy znak. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. No i dobra, tu jest jego grób. Jeszcze sobie tam zerknę. Pójdziemy tam w dół też. O, coś tutaj jest. No i co ja mam zebrać? Mam tutaj skoczyć? Mam iść tutaj? Czy tutaj w tym miejscu mam znaleźć? O, tu jest ten świetlik, który się tutaj jarzył i tu chyba mamy miejsce, gdzie umarł Charles, ale tu możemy znaleźć ten widmowy znak. A to co to jest? Spiryt. No pięknie. A tam jest jakaś dróżka dalej i tam wcześniej była. No zbadajmy sobie tutaj, bo znaleźliśmy to miejsce, w którym umarł Charles. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Rytuały. Wybierz rytuał. Miejsce rytuału. Rytuały. Wyczuwasz tu skrawki wspomnień umarłych. Aby je odsłonić, musisz zgromadzić niezbędne zasoby. Piryt. Kawałek wyblakłej miedziopodobnej rudy. Można ją znaleźć w regionie Mrocznego Lasu lub zakupić od handlarzy. Latarniki morskie. Średniej wielkości roślina o cienkich, długich liściach i kwiatach w kształcie gwiazdy. Złożonych z 5 różnych płatków. Rośnie blisko wody. Okay. Seashore candle and pyrite will do the trick for the ritual. No i co? I musimy znaleźć piryt, aby wykonać rytuał. I latarniki morskie. Piryt to już znalazłam tutaj. Że tu mapka nas chyba prowadzi. O, tutaj mamy też piryt. Czyli piryt już mamy. Ja tu sobie troszkę wezmę tego więcej. Oj. A. Zaatakowały nas tu jakieś duchy, ale udało się je odeprzeć od razu. Ciekawe, czy te chubiaki się nam do czegoś przydadzą. Jako grzyby nie powinniśmy tego jeść. Akurat. No i tutaj coś... Nie wiem, gdzie ja to znajdę. Niby czuję, że coś tam jest. O, widzicie? Minęłam to. No i gdzie mam znaleźć? Że tutaj mam przeskoczyć? Że chodzi o to miejsce? No ciekawe. There should be seashore candle near the water. W pobliżu wody, no tak. Musimy iść tam na dół.
No nie, widoczek jest naprawdę piękny. Bardzo podoba mi się ta gra, wizualnie. Wiadomo, że nie jest to jakiś szczyt grafiki, ale świat w ogóle jest naprawdę tutaj piękny. Tutaj coś mamy. Skóra. No jeszcze tutaj musimy znaleźć tą roślinkę. A nie możemy zeskakiwać z tych skał, więc musimy tutaj iść drogą. To jest takie ograniczenie. Weźmy jeszcze te pozostałe, co tutaj są. No i tutaj mamy, nie możemy tutaj wejść, ale pięknie to wygląda. Cały czas mamy, tak jak wspomniał tam wcześniej ten wieśniak. Call this a fight? No, Antea, poszło ci dobrze, ale nie bądź taka pewna siebie. A, tu możemy jakoś skoczyć? Chyba już nie możemy, jak zeszliśmy. Czyli co, musimy iść naokoło. Tutaj chyba możemy wyskakiwać. Tu jest ten grób Charlesa. No i tutaj się coś pojawia i ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Czy my coś tu możemy zniszczyć, czy my powinniśmy coś tutaj znaleźć? Nie do końca wiem, jak to funkcjonuje, ale chodzi właśnie o to miejsce i dlatego to nam się gdzieś tam pojawia. Dobra, i możemy tutaj odprawić ten rytuał. Charakter danego miejsca określa, który rytuał należy wykonać. Wykonanie rytuału zużywa zasoby, nawet jeśli wybierzesz niewłaściwy rytuał. Aby odsłonić wspomnienia, musisz wykonać rytuał wywoływania. Czyli możemy zrobić ukazanie, zmuś ducha lub widmo do ujawnienia się, wymuś pojawienie się zmory lub ujawnij niestabilne echo. I my tutaj mamy zrobić to wywołanie. Ten rytuał pomaga dostroić się do zanikającego, ale trwałego strzępka pamięci pozostawionego przez ducha poprzez odpowiednie formuły i wyrycie lub narysowanie konstelacji lwa. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it?
No i otrzymaliśmy wskazówkę i poznaliśmy intencje. Zaraz to sprawdzimy, ale śmieszyło mnie troszeczkę, jak Antea tutaj reagowała, po prostu tak sobie stała i oglądała tą całą sytuację. Jakby nigdy nic. Oj, oj. No świeci się to i co ja mam tu zrobić, jak mi się to zaświeci? No to mamy. Biblia Charlesa. Znaleziona do połowy zakopana w błocie cmentarza. Jest otwarta na księdze Hioba, rozdział 7, werset 13-15. Werset 13. Myślałem, wypocznę na łóżku. Posłanie to trosk mych powiernik. Lecz ty mnie snami przestraszasz. Przerażasz mnie widziadłami. Moja dusza wybrała uduszenie, a śmierć moje członki. Ten przedmiot wiążący ducha jest przepełniony jego esencją. Gdy zakończenie zerwie więź ducha ze światem, esencja zostanie automatycznie skonsumowana przez Anteę, aby ją wzmocnić. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Ja bym tak za bardzo nie chciała, żeby się spotkać z tym duchem, przynajmniej dlatego, że Charles od razu zginął, jak się spotkał z tym duchem. I nie możemy przejść. No, ciekawa jestem, jak my tutaj rozwiążemy tę sytuację. Tutaj też mamy te przypadki nawiedzenia. Mamy te intencje. Tylko teraz nie wiem, gdzie to mi się... Przedmioty do zebrania. No dobra, nie widzę tutaj, żebyśmy coś tam mieli w tym menu nowego. Możemy jeszcze zerknąć tutaj z ciekawości, co tutaj jest. Okej, tutaj byliśmy już. Musimy wrócić do grobu Charlesa. On tego ducha też musiał jakoś wywołać. Pewnie też zrobił jakiś rytuał. O, i znów się to pokazało. No i co? Oj, 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 mamy tutaj coś. Może chodzi o ten grób, o jakieś wskazówki. O, i też możemy tutaj przeprowadzić rytuał. No dobra, i teraz... no bo my mamy sami sobie... Ona tam powiedziała, że dzięki temu będzie mogła wymusić pojawienie się ducha. Ja zakładam, że to o to chodziło, ale naprawdę nie jestem pewna i nie wiem, co się stanie. I mam nadzieję, że nie zużyjemy tej Biblii Charlesa bezsensownie. No bo to raczej nie. O, i tutaj jest na ogół konieczne jest użycie lub znajomość przedmiotów, które wiążą ducha z płaszczyzną ucieleśnienia. Mocą takiego rytuału można kierować się za pomocą odpowiednich formuł, czy poprzez wyrycie lub narysowanie konstelacji byka. A tutaj mamy rytuał podtrzymywany jest przez użycie odpowiednich formuł, wyrzeźbienie lub narysowanie konstelacji orła. Zmusza on do ujawnienia się wszystkich rodzajów zmur, żniwiarz, furia, smutek. My musimy zrobić chyba ukazanie, tak mi się wydaje, stosując przy tym konstelację byka. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you.
Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Wow, okay. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused,
as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. No był to bardzo smutny moment tutaj. Musieliśmy pożegnać się z naszym przyjacielem. Niestety Charles zginął w takich. My Charles, where do you think he is now? He's
I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. No, Charles zginął w takich niejasnych okolicznościach, ale tak jak powiedziała Antea, po prostu oboje teraz muszą zaznać spokoju. Ale jestem zaskoczona. Myślałam, że tacy pogromcy będą mieli jakąś teorię na temat tego, gdzie wysyłają te duchy. Ale widocznie nie wiedzą, w jakie miejsce oni się udają. Co jest naprawdę takie... Daje taki smaczek tej grze, że jesteśmy tutaj pogromcami. Zmierzamy się tutaj z duchami, ale z drugiej strony wysyłamy je w miejsce, w którym tak naprawdę nie mamy pojęcia, co to za miejsce. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Okej, czyli tutaj już z nią nie porozmawiamy. Musimy się udać do sypialni. Dołącz do Ryda w szkole. Tutaj jesteśmy w domu Esther. Wszystkie już notatki raczej zebraliśmy z tego miejsca. No i tak jak wspomniał ten wcześniejszy wieśniak, my nie wiemy tak naprawdę, czy to jest dzień, czy noc. I to też jest fajne w tej grze. Bo znajdujemy się w takim miejscu, które jest niewytłumaczone i nie wiadomo tutaj, gdzie się tak naprawdę znajdujemy, jaki to jest czas. Natomiast ja bardzo lubię zimę, więc podobają mi się bardzo te smaczki, te takie krajobrazy śnieżne. Możemy tutaj też porozmawiać z ludźmi. Tam jedna osoba się schowała, a tu druga coś Good robi. day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? Przynajmniej ta osoba odpowiedziała nam tutaj, jakie miewa koszmary. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days.
No to jest właśnie to, nie wiemy dokładnie, czy to dzień, czy noc, więc nie jesteśmy w stanie określić, jaki jest dzisiaj dzień. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Specyficzna osoba. Tutaj druga osoba, widziałam, że weszła do domu. Do domu mamy pozamykane. Zastanawiam się, czy my musimy na przykład znać te osoby, żeby wejść do ich domów. W Rise of the Ronin musieliśmy nawiązywać pewne więzi z ludźmi, ale bardziej po to, żeby otrzymywać z tego jakieś punkty umiejętności, czy tam korzyści po prostu. No i jesteśmy w szkole, w tym opuszczonym budynku. Trochę skóry. Techniki pogromców. Dobra, zobaczymy sobie. Jako pogromcy nie jesteśmy duchownymi przewodnikami ani inkwizytorami. Jesteśmy łowcami duchów do wynajęcia. Wyspecjalizowanymi i wyczulonymi rzemieślnikami, którzy ciężko trenują, aby chronić żywych poprzez nasze rytuały i wiedzę o duchach i widmach. Nie jesteśmy sektą. Nie ma wśród nas hierarchii ani ustalonego dogmatu. Najbardziej oczywistym powodem, dla którego pogromca staje się pogromcą, jest chęć ochrony żywych przed umarłymi, bez względu na jego powód. Jesteśmy wydajni, elastyczni i wszechstronni. Nasza społeczność jest nieliczna i koczownicza w naturze, podobnie jak nasi poprzednicy. Wędrujemy po świecie w poszukiwaniu żywych ofiar zmarłych, pozbywając się przypadków nawiedzenia za pomocą zaufanych technik, wypróbowanych i doskonalonych przez pokolenia mistrzów i uczniów. Wyzwolenia lub wygnania ducha, rzadko kiedy wyroku na żywych. W przeciwieństwie do słabych czarowników nie tracimy czasu na tworzenie zaklętych broni, z kolbą i lufą, z wygrawerowanymi runami i innymi symbolami mocy, aby polować na widma. Kto chciałby polegać na jednej broni? Zamiast tego mamy nasz, proch wygnania, przygotowany zgodnie z recepturami przekazanymi z pokolenia na pokolenie, czyniący każdą broń palną zdolną do strzelania do nadprzyrodzonych celów i niszczenia ich bez względu na amunicję. Wydajnie, elastycznie, wszechstronnie. Nasza wiedza z zakresu alchemii i botaniki pomaga nam wybierać minerały i rośliny, których właściwości będą wspierać naszą pracę. Nie tracimy czasu w bibliotekach czy salach lekcyjnych. Nie marnujemy czasu na rysowanie, rzeźbienie lub grawerowanie skomplikowanych kręgów mocy, ponieważ to, co zyskujemy dzięki mocy lub niuansom, tracimy dwukrotnie więcej lub więcej w czasie, ryzykując narażenie siebie i innych na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Zamiast tego sprytny pogromca nosi odpowiednie stemple, drewniane lub metalowe, którymi oznacza drzwi, ściany lub kamień, symbolem niezbędnym do odpowiedniego rytuału. Nosimy również pierścienie na palcach z tymi symbolami, więc zawsze mamy pod ręką szereg potężnych run, wydajnie, elastycznie, wszechstronnie. W ten sposób zwyciężamy. W ten sposób walczymy. W ten sposób odsyłamy żywe trupy tam, gdzie ich miejsce. O, wiadomo, że nie będziemy czytać każdej książki, która się tutaj, a raczej stronnicy z tych ksiąg. I możemy otworzyć. Jest tutaj dalej. A, tu możemy też wejść.
tutaj wchodziliśmy, nawet bym powiedziała. No i dobra, to chyba mamy wszystko, co mogliśmy tutaj zobaczyć. No jest to małe pomieszczenie. Szkoła zakładam, że jest dużo większa, ale tutaj po prostu sobie usiądziemy teraz i odpoczniemy. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? No i teraz tak, mamy dwie odpowiedzi. To nie był Charles lub Charles zrobiłby to samo. Moim zdaniem to był Charles mimo wszystko i Antea o tym wie. Może bardziej nie był sobą, więc ja bym dała tutaj, że Charles zrobiłby dokładnie to samo. Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Marli nie ma nic wspólnego z żywymi. Jako pogromcy doprowadzimy sprawy do zakończenia. Może bardziej tak, tutaj nie wchodziłabym w takie emocjonalne podejście, tylko podchodźmy do tego jednak jak do pracy. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. A potem zabiłabym cię jeszcze raz. No typowa kobieta. Zrobiłabym dla ciebie wszystko. Ciekawe jak to wpłynie na naszą rozgrywkę w tej grze, ponieważ wiem, że tutaj Antea ma stać się duchem, więc pytanie, czy jak na przykład powiemy, że zrobilibyśmy wszystko dla niego, to on później zrobi to dla nas, a gdy odpowiemy, że zabilibyśmy go jeszcze raz, to czy on przypadkiem do nas też nie będzie zdystansowany? Ja sobie z nim będę budowała relację, może taką głębszą. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther.
Antea? She took her firebane. She says I'm the reckless one. O, i jesteśmy teraz Redem. Cóż za miła zamiana. Fajnie, że teraz te nowe gry mają te funkcje, że możemy być dwiema postaciami. No, ja tutaj wyjdę na zewnątrz, ale na dzisiaj już będę kończyć odcinek. You're hardly in the meeting house, are you? Robi się ciekawie. No ale to w kolejnym odcinku oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli się wam podobało. Mi się naprawdę podoba tutaj ten urok takiego thrilleru, naprawdę trzyma nas to w dreszczu, takim emocjonalnym cierpieniu, co tutaj się wydarzyło tak naprawdę i do czego doprowadzi nas poszukiwanie tej prawdy. Ja kończę na dzisiaj, oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!